kochani, z tej strony Tamara, Macadamian Girl. Dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego, ponieważ tak jak obiecałam, będę mówiła o mojej inicjatywie, którą w ramach Fashion Weeku podjęłam, czyli Macadamian Girl Designer Awards. To jest nagroda, którą ja przyznałam dwóm projektantom, czy tak naprawdę dwóm, bo tu jest jeszcze duet projektancki, czyli Odio i Jakub Pieczarkowski. I druga osoba to jest Kaskrys. Idea tej nagrody wzięła się stąd, że chciałam jakby zwrócić część tej energii, którą dostaję od polskiej mody, która się tak naprawdę tworzy. To jest coś bardzo młodego i coś, co wymaga ogromnego wsparcia. To wsparcie, które powinno iść ze strony mediów, ze strony magazynów, ze strony telewizji, często jest niewystarczające. To, co ja zauważyłam, to, że magazyny mają tendencję do przyznawania jakichś tam nagród projektantom, i za tymi nagrodami nic tak naprawdę nie idzie, bo to, co jest ważne dla projektantów, to jest wsparcie finansowe i trochę mi jest smutno, że instytucje, które powinny wspierać projektantów, bo kolekcje trzeba wyprodukować, niekoniecznie się tym zajmują, bo ze samej statuetki niewiele wynika tak naprawdę, a fajnie by było, żeby tych projektantów wspierać. Więc ja po długich namysłach i po takim, no to było dla mnie coś trudnego, bo też wiedziałam, że wbrew pozorom zdziwilibyście się, nie przysporzy mi to popularności w środowisku, bo jakby historia jest taka, że tutaj jest blogerka, która sponsoruje nagrodę projektantom i może powinna się zająć czymś innym, może powinna wybrać nowe buty, zamiast po prostu zajmować się zbawianiem świata, ale jest coś we mnie z tej takiej idealistki, która wierzy, że może jak jakąś inicjatywę podejmę, a to coś się zmieni, nie wiem, jakieś drzwi się otworzą. I stąd się wzięła ta nagroda. Ta nagroda pochłonęła też moje prywatne fundusze, które ja odłożyłam, wierząc, że może będzie to początek czegoś fajnego, czegoś takiego, że przy następnym razie będę miała możliwość współpracować może z jakimś sponsorem, że ta nagroda będzie większa. Chciałam wesprzeć takie kolekcje, które są na maksa kreatywne, bo słuchajcie, w modzie też nie chodzi moda jest komercyjna, ja to zawsze mówię, ja to podkreślam, patrzycie na mnie i ja jestem freakiem, ale trzeba zrozumieć, że moda jest komercyjna, moda też się musi sprzedać. Natomiast ważne jest, żeby nie tracić tego kreatywnego ducha i tego takiego gdzieś tam freakowskiego podejścia i z tej jakby ta nagroda jest za właśnie ten kreatywny design. Poczekajcie, ja ją gdzieś mam, sekundę, muszę po nią skoczyć, dobra. Wróciłam! Słuchajcie, jest mega ciężka. Tutaj akurat mam tą statuetkę, którą dostał duet Odio i Pieczarkowski i oni dostali ze swoją kolekcję w ramach Designer Avenue. Nie wiem, tak? Widać tutaj, zobaczcie. Nagrodę zaprojektował właśnie mój znajomy, który jest po wzornictwie. Ona swoje waży, ale to dobrze. Myślę, że taka waga trochę przypomni o tym, za co ona jest i może jak jest ważna. I fajne jest to, że jakby ze statuetką nie idzie tylko statuetka, bo to też nie o to mi chodzi, żebym ja sobie przyznawała nagrody i po prostu na tym budowała jakiś swój wizerunek. Bardziej chodzi o to, że ta nagroda akurat za główną aleję, a to jest wsparcie finansowe w postaci 5000 zł, za aleję out of schedule to jest 2500 zł i ja sobie zdaję sprawę doskonale, że to nie są pieniądze, które może zbawią świat i które pozwolą projektantom utrzymać się przez jakiś bardzo długi okres. Natomiast myślę, że to jest taki zastrzyk, który pozwoli, nie wiem, wyprodukować lookbooka, zrobić coś nowego, nie wiem, spłacić jakieś zobowiązania i z tego co wiem, z tego feedbacku jaki dostałam, wiem, że jeden i drugi, Kaskrys i właśnie Odio i Jakub Pieczarkowski, że te pieniądze spożytkowali w mega dobry sposób. Mam nadzieję, że zobaczycie ich najnowsze projekty i też się o tym przekonacie. Słuchajcie,
Tak może w ramach już takiej mega przypływu szczerości. Nie będę ukrywać, że ze strony branży spadła na mnie mega krytyka za to, co zrobiłam, a słyszałam takie głosy nawet od ludzi, po których się tego nie spodziewałam. Jak już rozmawiamy szczerze, to mogę wam to też powiedzieć, że właśnie, że to w ogóle nie przystoi, że jestem blogereczką, że powinnam się zająć czym innym, że takie nagrody to powinny przyznawać magazyny. Tylko ja mam takie pytanie do wszystkich, którzy takie gdzieś tam opinie w ogóle wygłaszają. Po pierwsze, jak można obrażać kogoś i go gdzieś dyskredytować i właśnie tak zamiast wsparcia dostałam tak naprawdę kubeł zimnej wody. To nie jest moja wina, że magazyny nie przyznają nagród projektantom, że telewizje. Dzięki Bogu jest Project Runway, który oprócz tego, że jest oczywiście jakby show medialnym, zakończył się też wygraną pieniężną i za to im chwała. Natomiast na magazyny i jakby prasa, media, oprócz tego, że modę obfotografują i napiszą kto gdzie na czym był i w czym był z gwiazd, nie za wiele w tej kwestii robią. To się zmienia. Nie mówię, że jestem takim pesymistą. Ja się trochę tutaj rozgadałam, ale myślę, że to są ważne rzeczy, o których muszę powiedzieć. To się zmienia, ja to widzę. Natomiast chciałabym trochę wsparcia więcej. Też takiego, jeżeli ktoś robi taką inicjatywę, poświęca własne środki, to może zamiast hejtu i zamiast takiej, ja to mówię, bezinteresownej nienawiści, chciałabym usłyszeć, że zrobiłam coś dobrego. Co zresztą usłyszałam, tylko niestety od takich ludzi, którzy wiedzą, jak trudno jest być projektantem w tym kraju, ile trzeba pokonać. To jest mniej więcej waga. Myślę, że taka właśnie ta statuetka przypomina czasem może jak jest ciężko być w tym kraju kreatywnym, robić coś innego, ale to pamiętajcie, że to od was zależy, jaka moda się w Polsce będzie sprzedawać, co ludzie będą nosić i do was też należy takie wspieranie tego, co jest kreatywne w tym kraju i mega w was wierzę, mega wierzę w projektantów i w ludzi, którzy ten kraj tworzą i tą modę będą nosić. A teraz was zapraszam już po tym rozwlekłym wstępie. Dziękuję, że ze mną jesteście i to mówię do was, moich czytelników, bo wbrew pozorom to wy mi dajecie siłę do tego, żeby robić coś mega kreatywnego, żeby czasami iść pod prąd, bo wiem, że mam wasze wsparcie, za co na maksa dziękuję. I zapraszam was na relacje z tego wydarzenia, możecie zobaczyć też w moim przemówieniu, trochę więcej o tym mówię. Buziaki! Dobry wieczór wszystkim. Wiem, że wielu z was spieszy się na Afterka Maga, więc postaram się streszczać. Tym bardziej, że należę do osób, które może i lubią dużo gadać, ale jeszcze bardziej lubią dużo robić. Wiele już słyszałam o blogerkach, ale pomimo tego z uporem maniaka wracam tu już 7. edycję. Ku rozpaczy i irytacji niektórych. Co więcej, denerwuję ich za darmo i robię to z wielką przyjemnością. Polecam się na przyszłość. Żarty na bok. Postanowiłam, że czas już zwrócić trochę dobrej energii, po którą tu przyjeżdżam. Dlatego nagroda, którą dzisiaj przyznam, wynika poniekąd z takiego mojego utopijnego idealizmu, jak określiła to kiedyś bliska mi osoba. To taka cecha, która sprawia, że ludzie zastanawiają się, czy mam w głowie coś więcej niż pióra. Mam. Wierzę w to, że w Polsce jest miejsce na kreatywną modę, na pomysły i na innowacje. I jestem głęboko przekonana, że w tym kraju oprócz mnie są inni ludzie, którzy zajęli się tą dziedziną nie z chęci bycia w blasku fleszy i balansu, ale dlatego, że w to wierzą i mają coś do powiedzenia. Sorry, że nazywam rzeczy po imieniu. I teraz tak, po kolejnym zderzeniu ze ścianą stwierdziłam, że może czas wziąć sprawę w własne ręce i zacząć coś zupełnie nowego. I jak wiemy, nagrody nagrodami, ale moda i młodzi projektanci to też potrzeba pieniędzy i tych niestety im najbardziej brakuje. Chciałabym zapoczątkować nową modę, nie na słowa, nie na obietnice, ale na wsparcie finansowe projektantów, którzy dobrze rokują i którzy mają coś do powiedzenia. I do tych wszystkich, którzy tutaj są i się pokazywali, pamiętajcie, że jest trudno, ale ja w was wierzę i czas, żeby inni też uwierzyli. I ponieważ mamy dwie główne linie, jest oczywiście studio, ale ja postanowiłam podzielić to na Off, Out of Schedule i Designer Avenue. I zacznę od nagrody za Off, dlatego nagrodę Macadamian Girl Designer Awards w ramach Off, Out
out of schedule oraz wsparcie finansowe w postaci 2500 zł otrzymuje Kas Kryst. Jeżeli Kas tu jest, to chciałabym ją poprosić. Jesteś niesamowita, obserwuję Cię od dłuższego czasu i po prostu z przyjemnością. Ja dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. No to czas na linię główną i teraz przyznam ją projektantowi, duetowi projektantów, których drogę śledzę 7 edycji, chyba nie było ich tylko na jednej, na której ja byłam. No niesamowite projekty, niesamowicie jest obserwować rozwój od czegoś bardzo koncepcyjnego do czegoś coraz bardziej określonego i niesamowitego, jeżeli chodzi o detale i pomysł. Dlatego nagrodę za Designer Avenue otrzymuje Audio Jakub Pietarkowski oraz wsparcie finansowe w wysokości 5000 zł. Jeżeli są, to zapraszam. Zajebiście. Czujcie? Jest miłość, dobra. Także zróbcie coś, macie, każdy z Was ma jakąś szansę, jakąś siłę. Każdy, że moda to nie tylko ścianka, nie tylko imprezy, open bar, ale coś więcej. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam za uwagę. Ja mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie jeszcze więcej, że zobaczycie, że warto robić coś w swoim środowisku. Moje środowisko to jest środowisko modowe, więc ja tutaj te swoje inicjatywy kieruję, a Was zachęcam do tego, żeby wysyłać wsparcie innym sobie. A Wam dziękuję za wsparcie, za to, że jesteście i że tą energię mi dajecie, bo ona mi pozwala iść pod prąd. Buziaki, do zobaczenia.